Well, absolutely. Well, that whole idea of shooting in ultraviolet and then using that as a mat and then being able to change. To, co zrealizowałem w ultrafiolecie i co daje ziarnisty wymiar całemu filmowi, to jest odzwierciedleniem moich osobistych poglądów i spojrzenia na świat, który wynika również z moich korzeni. Kiedy przyglądam się na przykład lasom, gdziekolwiek, w Australii czy w Polsce, to widzę, że to są żyjące, oddychające bestie. I tutaj mogę przywołać również ten koncept eteru, który wprowadził Einstein. Związane jest to z energią przedmiotów żyjących i nieżyjących, ale ja wierzę, że one ze sobą rozmawiają. To jest idea, która nie tylko wpasowuje się w korzenie kulturowe australijskich aborygenów, ale właściwie wszystkich ludzi, którzy czują jakieś powiązanie z naturą. W moim przypadku rzeczywiście wynika to z moich konkretnych korzeni i mojej konkretnej wiary w to, jak świat funkcjonuje. Skały czy drzewa, wszystko to, co nas otacza, jest czymś więcej niż trójwymiarowym obrazem. Te rzeczy oddychają, rozmawiają ze sobą, dają nam coś, ale również odbierają, zabierają czy też karcą nas w jakiś sposób. I eksperymentuję cały czas z tymi różnymi pomysłami, ale trzymam się wiernie tego przeświadczenia, że skały nie są tylko skałami, a drzewa nie są tylko drzewami. Experiment with that, I guess. Yeah, experiment with that, with the idea that it's, rocks aren't just rocks, and plants just aren't plants. They're watching us, we're watching them, all of that sort of stuff. And it's something I don't want to get all space cadet-y about. It's something that you don't want to get all kind of. Ale jednocześnie nie chcę, żeby to narzucało się znacząco z punktu widzenia wizualnego. Raczej chodzi o emocjonalny podtekst opowiadanej historii. W przeciwnym razie narzucałbym widzom interpretację tego filmu, ale chodzi o to, żeby po prostu mogli odczuć na płaszczyźnie emocjonalnej to, co w tym filmie jest zawarte. But I don't want it to be some kind of highfalutin, freaky thing. It's kind of something just small and emotional rather than sort of big and visual. That's pretty well the world, isn't it? Isn't it? The whole world happened that way? Yeah. Tak, Not całkowicie. just Australia. The Spanish did it. The French did it. The British did it. Everybody did it. Not everybody. All the white people did it, right? Hey? Not everybody, just the white people. Oh no, there's black people. There's black people who, It's a provocation. Half of Africa sold the other half of Africa to hey. Humans did it. Tak, oczywiście, że to było naszym zamierzeniem. Między innymi dlatego, że książki, które traktują historię Australii, opisują ją w przekłamany sposób. I dlatego naszym obowiązkiem aborygenów australijskich jest to, żeby powiedzieć i pokazać to, co naprawdę miało miejsce. Ja w sposób taki bardzo reduktywny zasugerowałem, że chodziło po prostu o przyjście białego człowieka, zgwałcenie lokalnej kultury w sposób, który później był, całkowicie uszedł wszystkim na sucho. W odpowiedzi usłyszeliśmy, że to jest historia nie tylko australijska, ale również tego, jak zachowywali się Hiszpanie czy Francuzi. I nawet nie chodzi tu tylko o białego człowieka, bo w Afryce mieliśmy do czynienia z podobnymi sytuacjami, a zatem jest to kwestia pewnej natury ludzkiej i poczucia siły tych, którym się wydaje, że tą siłę posiadają. It's funny, you believe in storytelling and you try and get rid of the whole idea of technology. Technology does, in a way, dictate how you make stories, but you try and get rid of the whole idea of the bits and bytes and the data rates and whatever the hell the lens you used or whatever the camera was, Wierzę w opowiadanie historii i wydawało mi się, że do tego niepotrzebne są nowinki technologiczne, ale tak naprawdę technologia w dużym stopniu określa to, w jaki sposób
te historie opowiadamy. Ja teraz przez długi czas nie zwracałem uwagi na to, jaka jest kamera, jakie są obiektywy. Trochę o tym zapomniałem, a tutaj obecność na festiwalu mi o tym cały czas przypomina. Tylko jest to również pewnego rodzaju zagrożeniem, bo wszystko jedno, czy opowiadamy historię używając iPhone'a, czy taśmy 60 iluś tam milimetrowej, to cała kwestia realizacji filmów sprowadza się do opowiadania pewnej historii i to w tym wszystkim jest najważniejsze. Don't care. It's only about storytelling, and there's a danger that you get so sucked into technology that you forget that you're actually just here to tell a story.